Są kamery, które są mniej profesjonalne i są kamery, które są bardziej profesjonalne. Anke zdecydowanie idzie w tą drugą stronę. A ja dla Was dzisiaj będę recenzować kamerę Anke i81HC. Zapraszamy! Kamera Anke, którą dzisiaj dla Was recenzuję, jest kamerą typowo pod rejestrator. Dlatego odsyłam Was tutaj oczywiście do naszego unboxingu, gdzie zobaczycie wszystko to, co znajduje się w pudełku, ale w pudełku nie znajdziemy zbyt wiele. Nie ma nawet zasilacza czy kabla ethernetowego. Jest to plus kilka kołków, naklejka informująca nas, pomagająca nam to, jak ją zamontować i tyle, bo kamera, tak jak widzicie, ona działa po PoE i ona jest pod to tak naprawdę stworzona, więc ona powinna dostawać zasilanie z rejestratora i w ten sposób powinna być zasilana, więc tutaj mamy do czynienia raczej z kamerą, która powinna być częścią większego zestawu. Mamy nasz rekorder i mamy kilka takich kamer, ale niemniej jednak możemy też ją kupić, tak jak ja mam teraz, jako pojedynczy egzemplarz i mogę Wam dzisiaj pokazać, jak ona nagrywa, bo ostatnio pisaliście przy recenzjach jednej z naszych kamer, że było zbyt mało filmików, więc dzisiaj mamy ich sporo w różnych warunkach, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. No i opowiem Wam trochę więcej o tej kamerze. Przejdźmy teraz do jej budowy. Kamera jest wykonana z metalu, z jakiegoś stopu, jest dosyć ciężka, jest też bardzo dobrze wykonana. Jedyne tak naprawdę elementy plastikowe to ta przednia osłonka. Tutaj te srebrne wykończenia to też jest plastik, z tego co widzę. No i tutaj te końcóweczki kabli. Jeżeli chodzi o samą budowę, nie mamy tutaj żadnego przycisku reset, ale o tym dojdę później. Nie mamy też wejścia, albo nie znalazłem, wejścia na kartę SD, czyli albo ją łączymy z chmurą Anke, albo ją podpinamy do rekordera, albo nagrywa filmy wprost do naszego telefonu. Ona, tak jak widzicie, powinna być mniej więcej w tej pozycji. Możemy też tutaj modyfikować jej kąt nachylenia za pomocą tego oto pierścienia, który się tutaj kręci. Więc ja sobie z powrotem dokręcę. Jeżeli chodzi o wygląd, wygląda jak typowa kamera, taka porządna, która powinna raczej odstraszyć jakichś potencjalnych intruzów, więc idealna kamera na zewnątrz, raczej nie będziemy montować wewnątrz naszego mieszkania. To teraz przejdźmy do danych technicznych kamerki Anke. Matryca to 1:2,7 CMOS, rozdzielczość 4 megapiksele, 2560x1440 przy 20 fps. Soczewka to 2,7 mm, kompresja od H265 do H264, kąt widzenia poziomo 102 stopnie, pionowo 54 stopnie, zasięg oświetlenia to 30 metrów, bo ta kamera posiada diodę. Za chwilę jeszcze pokażę Wam, jak wygląda doświetlenie w kompletnie ciemnym pokoju. Odporność na wodę to jest IP67. Temperatura pracy od minus 30 stopni do 60 stopni, więc spokojnie możecie w niej spokojnie ona może pracować na zewnątrz. Wymiary to 68,4 razy 65,2 razy 161,1 mm. Zasilanie 12V i praca, tak jak wspomniałem, wewnątrz i na zewnątrz. A tutaj jeszcze widzicie filmik jako próbkę mocy tej diody LED w kamerze przy całkowitej ciemności w pokoju. Kamerka jest stworzona do pracy z rejestratorem, przez co na przykład w pełni wspiera OnVIF. Jeżeli chodzi o nagrywanie, to jak Wam wspominałem, możemy nagrywać w chmurze, możemy to przesyłać na jakiś serwer FTP-owy, możemy sobie nagrywać na dysk Google. Nie ma tutaj wejścia na kartę SD, ale tych opcji jest kilka, a jeżeli chcemy korzystać z aplikacji mobilnej, tak jak ja, no to w tym momencie mamy aplikację Anke Vision i do niej właśnie przejdę i Wam pokażę, co możemy w niej zobaczyć. Aplikacja do sterowania kamerą jest Anke Vision. Jak dla mnie aplikacja, która już ma trochę lata świetności za sobą. Powinna zostać odświeżona, ale pokażę Wam ją, zobaczymy, co możemy zrobić z tą aplikacją. Widzicie moje urządzenie i adres IP tej kamery, u mnie mój wewnętrzny. Gdy w nią sobie wejdę, to widzę podgląd i mam tutaj możliwość zooma optycznego, który jest dwukrotny, czterokrotny oraz ośmiokrotny. Jak widzicie, jest to dosyć mocne przybliżenie. Mamy opcję karty SD, ale akurat w niej tutaj nie ma. Dwukierunkowe audio. Też akurat w tej kamerce za bardzo tego nie ma. Mamy możliwość zrobienia zdjęcia.
Mamy także opcję podejrzenia tego, co się wcześniej działo. Akurat tutaj nie miałem jej tak podłączonej jak z wideo lokalnym, ale możemy sobie zobaczyć, jak to wyglądało w czasie. No i mamy też podstawowe ustawienia, gdzie mamy tam nasz adres IP i admina. Poza tym mamy również możliwość wybrania ilości kamerek. Czy chcą to jedna kamerka, czy więcej, to możecie zobaczyć, że dochodzimy nawet do 16. Możemy również sterować kamerą z poziomu aplikacji. Tą aplikacją jest Guarding Vision i ona posiada praktycznie te same opcje co aplikacja mobilna, czyli mamy między innymi możliwość tego cyfrowego zooma, zrobienie zdjęcia podglądu zapisanego w naszym komputerze, nagranie filmu, zatrzymanie obrazu, obrócić nasz obraz, czy też zmienić poziom redukcji szumów, a gdy głębiej pogrzebiemy, no to mamy ustawienie strefy czasowej, formatu danych, daty czy powiadomień, a poza tym możemy jeszcze zapisywać obraz w trybie ciągłym lub przy ustalonych przez nas zdarzeniach. A jeśli nie mamy komputera, to możemy również wejść na przeglądarkę, wpisać adres IP, nasze login i hasło i też dostać się do ustawień tej kamery. Tą kamerkę możemy również spiąć z Home Assistantem. Możemy to zrobić za pomocą wtyczki Motion Eye i wtedy będziemy mieli dostęp do tego, co ta kamera widzi. Możemy ją wtedy również na przykład spiąć z czujnikiem ruchu, wtedy ją uruchomić, aczkolwiek nie mamy dostępu do tej diody, chociaż szkoda, bo jest ona dosyć mocna. Mamy też możliwość dostępu do bardziej zaawansowanych opcji, na przykład do sprawdzenia tego, kiedy ona się ostatni raz restartowała, czy do tego, jakie jest zużycie procesora. Możemy też na przykład zrzucać z niej filmy właśnie na Google Drive'a, więc ta integracja z Home Assistantem jest całkiem fajna. Jak porównamy na przykład do Orlo, którą testował Krzysiek, to Anke działa odrobinę szybciej. Tak jak Wam wspominałem, nagraliśmy kilka klipów, czy tam obrazów tej kamery, ten cyfrowy zoom, o którym Wam wspominałem, w ciągu dnia, jak było szaro i nocą, żebyście mogli zobaczyć, jaka jest jakość obrazu. Jest ona naprawdę fajna i naprawdę dobra, szczególnie w nocy. Anka się chwali tym, że ma bardzo dobre odzorowanie koloru w nocy i to mogę potwierdzić. A taką rzeczą, która chyba kupuje mnie najbardziej w tej kamerze, która kupuje Krzyśka, jest to, że gdy będziemy mieli zaznaczony obszar, który ona ma monitorować i na przykład będzie tam jakiś ruch, to ona robi zrzut ekranu w tym danym momencie i możemy jej na przykład z niej korzystać jako z takiego typowego elektronicznego Judasza i po prostu gdy ktoś się pojawi przed naszym domem w miejscu, w którym się pojawić nie powinien, od razu leci zrzut ekranu z tą osobą. Fajna kamera, dobrze wykonana. Aplikacja, jak dla mnie, mi się nie podoba, nie jest nowoczesna, ale to też nie jest tego typu kamera. To jest bardziej kamera, tak jak Wam wspominałem, jeżeli macie nagrywanie i macie rejestrator, macie tych kamer trochę więcej, to są takie kamery bardziej przemysłowe, bym powiedział, albo właśnie do domu, żeby monitorowały wszędzie wokół, no to ona jest chyba bardzo dobrym rozwiązaniem. Kosztuje około 5-6 stówek, w zależności jak dostaniecie ją, w jakiej promocji. Na naszej licencji pisemnej znajdziecie aktualnie kod, który może jeszcze działać, w zależności kiedy oglądacie ten filmik, który może jeszcze działać i który te 15% taniej załatwi Wam tą kamerkę. No i co? Mogę Wam ją polecić. Fajna kamera, dobrze wykonana, dobrze kręci, nie ma jakichś bajerów, więc no, to nie jest kamerka, z którą będziecie z kimś rozmawiać, czy coś w ten deseń. Nie, to ma być po prostu dobra kamera zewnętrzna, która będzie chwytać wszystko to, co ma chwytać i tym właśnie jest Anke. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, że te filmiki Wam się podobały. Jak zawsze komentujcie nasze filmy, no i do zobaczenia na pozostałych filmach SmartMe. Wspominałem Wam o tym, że dosyć ciężko miałem z jej uruchomieniem, czy tam ze zmianą hasła security, bo jeżeli zapomnicie tego hasła security, no to warto jest znać procedurę, która jest trochę ukryta w Anke i jak rozmawiałem z technical supportem, to też nie do końca wiedzieli, jak mi pomóc. Więc Wam to po prostu teraz zdradzę. Jeżeli zapomnicie hasła i macie tylko Maca, na przykład w moim wypadku, ale na Windowsa też tak samo to działa, to tak, po pierwsze musicie podłączyć tą kamerkę do sieci i do zasilania, tak żeby ona była cały czas na tym zasilaniu, non-stop. Nie możecie jej potem odłączać, to jest kluczowy element. Gdy już ją podłączycie, musicie sobie zainstalować taką aplikację na komputerze, która się nazywa SDAP Tool.
Ona jest zresztą promowana przez Ankę, ona jest i na Windowsa, i na Maca. Na Macu jest trochę ciężej ją zainstalować, ale jeżeli będziecie podpięci do tej samej sieci, to urządzenie, ta aplikacja znajdzie naszą kamerę. Wtedy klikamy Forgot Password i klikamy, żeby wypluł nam plik z danymi o tej kamerze, który wysyłamy do supportu Ankę. Wiem, upierdliwe, ale tak to działa. Wysyłamy do supportu Ankę. Oni naprawdę szybko odpisują, to mnie aż zdziwiło, i wysyłają nam plik z kluczem security, który musimy albo wgrać do aplikacji, jeżeli jest taka możliwość na Windowsie. Na Macu akurat mi cały czas Mac blokował możliwość otwierania pliku przez tą apkę, więc ja sobie po prostu notatnikiem otworzyłem ten pliczek z hasłem security, ściągnąłem sobie hasło security, wpisałem ręcznie i zmieniłem hasło główne do kamery i już później mi pięknie działała. Ważna też rzecz, jaką miałem też przy okazji aplikacji, z którą był problem, taki, że kamery nie widziało i to było przez to, że nie było obsługiwany DHCP dla niej. I to też możecie sobie ustawić w tej aplikacji SDAP Tool, jak sobie ustawiłem, żeby był DHCP i żeby on automatycznie dostawał adres dynamiczny, a nie statyczny, to też śmigała aż miło.